Siema, siemka. Dzisiaj totalnie inny content niż zazwyczaj, bo nie będziemy robić absolutnie nic w skórze. Za to trochę, nazwijmy to knife makingu, ale to tak bardzo na wyrost. Będziemy robić nesmuka z gotowego blanka i po prostu będziemy robić do niego okładkę, a później, kiedy już nóż powstanie, no to go będziemy pochwić i to już będzie normalny content na moim kanale. Od noży generalnie zaczynałem. Była to moja pierwsza taka rzecz, która sprawiła, że zacząłem bawić się w skórze. Jednym z pierwszych noży, jaki kiedykolwiek zrobiłem w cudzysłowie. Po prostu znalazłem u teścia złamany nóż, takiego zwykłego kuchenniaka i go po prostu skróciłem. Nadałem mu jakiś tam kształt, znalazłem kawałek jakiejś deseczki sosnowej, oprawiłem go. No i jest. Generalnie jest kiepski, ale ta rękojeść, co ciekawe, jest tak mega wygodna, tak fajnie się nim operuje, że szok. I jedna z pierwszych pochewek skórzanych, jakieś tam, nie wiem, dwoiny beznadziejne, jeszcze radełkiem robiłem otwory i chyba albo gwoździem, albo jakimś scyzorykiem, coś takiego. No, jest fatalne. I szlufka jest w ten sposób zrobiona nie w bok, tylko tak, bo nie miałem pomysłu i materiału i w ogóle. Od czegoś trzeba zacząć. Więc dzisiaj też od czegoś zaczniemy. A zaczniemy od tego, żeby zastanowić się, jak ten nóż w ogóle sobie zrobić, jak zrobić okładkę. A i właśnie, ten film jest planowany, choć nadal jego nagranie będzie dosyć spontaniczne i od razu powiem, nie jestem knifemakerem, absolutnie. Jestem absolutnym amatorem, nie mam do tego narzędzi, w dodatku i tak jestem nie w swoim warsztacie, tylko u teścia, więc tu mam bardzo ograniczony zasób narzędzi, więc będzie to po pierwsze turbo amatorskie, po drugie będzie to, efekt nie będzie na pewno jakiś rewelacyjny, po trzecie będzie to prymitywnymi narzędziami i bardzo dużo będzie pilnika, bo nie mam innych narzędzi, nie mam szlifierki i tak dalej. Więc jeżeli uważasz, że nie możesz sobie zrobić noża, bo nie masz tych wszystkich fajnych narzędzi, to być może akurat ten film zainspiruje Cię do tego, żeby ruszyć nieco 4 litery i jednak zrobić nawet takimi prymitywnymi, pod warunkiem, że mi się uda. Ale skoro widzisz ten film, to znaczy, że mi się udało. No i tak, mamy blank Nesmuka, to jest chyba NCV1, kupiony KN Blades, gdzieś na Allegro lokalnie, 115 zł, coś takiego. Już jest naostrzony i ma szlif Scandi. Reszta jest taka bardzo surowa i to nawet mi się bardzo podoba. Druga rzecz to okładka, to jest drewno paduk, coś takiego, padouk. No, po prostu dwa z Allegro kupione kawałeczki tego drewna i jeszcze jak mi się uda, to dwie przekładki z G10. Miało być biała, taki szczoch wyszedł, no ale damy, nie? Do tego mosiężny pin. To akurat jest mosiąc, 6 mm. I wszystko będzie połączone na, gdzie ja Cię tutaj mam, przyjacielu drogi, mój kochany, jest. Naklej epoksydowy kupiony gdzieś w pobliskim sklepie za 15,40, więc 14,50. Więc no, nie są to jakieś gigantyczne koszty. Wiadomo, można kupić po prostu gotowy nóż i spoko, ale jednak radość, satysfakcja z zrobienia czegoś samemu. Nie mam statywu, od razu też powiem, dlatego też jest znaczy może ujęcie nie jest dziwne, ale będą dziwne ujęcia ze względu na to, że zapomniałem statywu i muszę po prostu gdzieś położyć telefon tak, żeby cokolwiek pokazać. Dlatego ten film będzie totalnie, absolutnie amatorski i w zasadzie taki miał być od samego początku. No dobra, ale żeby już tam więcej się nie rozgadywać, na szczęście, imadła nie widać, ale będzie widać. Pierwsza sprawa, którą, albo inaczej, teraz będzie cięcie. Pierwsza sprawa, którą chyba będę chciał zrobić, to najpierw połączyć sobie chyba G10 do drewienka, no nie, przykleić na tą żywiczkę, tak, na ten klej. Wtedy, kiedy już będę miał takie właśnie blanki i być może sobie nawet je tutaj już utnę, to wtedy dopiero będę mógł cokolwiek robić, nie? No bo o co mi chodzi? Jeżeli
Tak mi się wydaje. Nie jestem knife makerem, te procesy to w zasadzie sam sobie gdzieś w głowie układam. Trochę Torskiego oglądałem i innych, ale to absolutnie nie chcę się tu wymądrzać i mówić, to w takiej i takiej kolejności należy. Ja to robię tak, jak to robię, totalnie amatorsko. Więc tak mi się wydaje, że jeżeli G10 połączę do drewna i tutaj zrobię to samo i to już mi ładnie sklei i zwiąże, to wtedy ja sobie połączę to tak, o, w ten sposób i tutaj na rogach jakoś złapię. Wtedy dopiero mając te dwa blanki sobie odrysuję nóż, wywiercę sobie otwory na piny, wsadzę te piny i będę miał wtedy unieruchomiony taki klocek. Wtedy dopiero ten kształt będę mógł wyciąć sobie rękojeści, żeby oba były identyczne. I dopiero wtedy, kiedy już będę miał ten kształt rękojeści wykonany, wtedy będę mógł sobie to rozdzielić i wtedy będę mógł sobie to wsadzić tutaj nóż, skręcić z powrotem, czy tam skleić i na końcu obrabiać kształt krawędzi. Tak mi się wydaje, że taka kolejność byłaby rozsądna, więc pozwólcie, że przeniosę Was i wsadzę w imadło. To będzie mój statyw. Ok, zobaczymy, czy uda mi się to, tylko żebym sobie telefonu nie zmiażdżył, nie? Chodzi o to, żeby on się tylko w miarę jako tako trzymał. No i tu mam trochę tam jakichś swoich narzędzi. Tak jak mówię, to jest warsztat teścia. Ja tutaj rzadko kiedy urzęduję, ale tak, tu powstały moje pierwsze noże. Znaczy wszystkie, chyba 3, które zrobiłem, czy 4. No i tak, mam tutaj najpierw... Tak, ten film nadal będzie filmem moim, nadal będzie tym filmem takim bardzo spontanicznym, bardzo nieprzemyślanym, niepoukładanym. Taki typ. Mamy... Może włączę jakieś... A nie, tutaj nie mogę włączyć. Dobra, to wiecie co, zmienię kamerę, żeby włączyć jakieś światełko, bo tu chyba nie za wiele widać. I też jak widać jest tutaj bazer, jak w każdym takim, że tak powiem, garażu czy w warsztacie, zwłaszcza czyimś. Tak, żeby było widoczne. Dobra, bardzo ciemno jest. Ja tu jakieś światło mogę zapalić, które by nam... No dobra, troszkę jest lepiej. Bo myślałem, żeby odwrócić telefon i włączyć lampkę. No dobra, mam tutaj dwa kawałki tego drewienka i chciałbym do niego przyczepić tą G10. Wydaje mi się, że najpierw by trzeba było nieco poruszyć to drewno, czyli po prostu papierem ściernym je delikatnie przeszlifować. Może za gruby daje, ale zobaczymy. Tak, żeby to drewno było bardziej porowate. Ono już jest porowate, bo to absolutnie nie jest nic stabilizowanego ani szlifowanego, nie? Więc... I to będzie twarde drewno. Na końcu, jak już nóż zostanie wykonany, no to damy do tego jakiś tam olej, specyfik do rękojeści. No, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Pierwszy nóż, znaczy inaczej, ten chyba był pierwszym nożem, takim pierwszym, a później takim bardziej konkretnym nożem, który zrobiłem według swojej wizji, czy po prostu kupiłem blank i parę rodzajów skóry, to był taki nóż, który był hidden tangiem. Jego zdjęcie jest na mojej stronie, tam w zakładce o mnie. Kiedyś go pokażę, ale go nie wziąłem ze sobą. I później, jak zrobiłem ten nóż, to stwierdziłem, no nóż potrzebuje trochę pochwy, gdzieś go trzymać, więc zamówiłem kawałek skóry, a że taki kanał pewnie Wam dobrze znany, EDC, ekwipunek dźwigany codziennie, pan Marek jest kaletnikiem, to parę tutoriali u niego obejrzałem i tak się zaczęło. No dobra, troszeczkę jest zeszlifowane, okej. Chyba się przyklei. To samo zrobię na G10. Jeśli tylko znajdę papier ścierny, który właśnie miałem w łapach.
i nie wiem, gdzie on jest. No dobra, to urwę kolejny kawałek. Ty, gdzie ja go położyłem? Tu jest. Zawsze to samo. O. Trochę go zeszlifuję, żeby go zmatowić, żeby się miała gdzie epoksyda przylepić. Tak jak mówię, ja tego nie robię na co dzień, robię to raz na 2 lata i kompletnie amatorsko, więc dużo pewnie procesów zrobię źle i wiecie co? Najbardziej ja lubię robić wszystko źle, ale na końcu się udaje i wychodzi coś ok. Wiecie, bo w internecie bardzo dużo jest takich treści, że musi coś zrobić według konkretnego schematu, bo inaczej w ogóle zagłada świata będzie, koniunkcja sfer sprawi, że słońce zgaśnie. A się czasami okazuje, że ktoś nie wiedział, że się nie da i właśnie zrobił, więc no eksperymenty są ok. Teraz kleik otwieramy. Tu jest taka tacka na ten klej. Teraz co? Trzeba go... Ja sobie kupiłem od razu taki gotowy w takiej tubce, żeby... czy ja to dobrze robię? Dobrze to chyba. W takiej gotowy, że od razu taką samą ilość jednego i drugiego składnika, bo to dwuskładnikowy klej. I tutaj akurat będę go potrzebował dosyć sporo. No bo to jednak... Dobra, chyba styknie, no bo to też nie musi być jakaś warstwa taka mega gigantyczna. Fajnie, bo ta zatyczka jest zatyczką. Można wsadzić tutaj w te dzióbki i je zablokować, żeby klej nie wysychał. Dobrze, bo on szybko schnie. I nie chciałbym, żeby mi się zmarnował. A że nagrywam to w okresie tym, gdzie jest wolno od pracy, no to nie kupię takiego kleju szybko. Mieszam klej. Nie wiem, czy go za mało nie dałem, ale zobaczę. Nie, ewidentnie go dałem za mało. Ale dobrze. To akurat jest klej, gdzie wystarczy tylko dać jedną stronę posmarować, jeśli dobrze kojarzę. No i smaruję sosem. To też nie musi być jakaś warstwa 5 cm, tak mi się wydaje. To ma się tylko połączyć. O. Znaczy akurat taki klej epoksydowy jak stwardnieje, to on robi konkretną po prostu warstwę, nie? Więc z niego też można zrobić coś, jakąś taką milimetrową warstwę, która będzie widoczna później w końcowym efekcie. Tak przynajmniej gdybam sobie, ale ewidentnie zrobiłem kleju tylko na jedną okładkę, no i gitara też będzie dobrze. No dobrze, mamy to chyba posmarowane. Teraz przyczepię sobie to do okładeczki mojej, do mojego drewienka, ale w taki sposób, żebym później mógł łatwo gdzieś tam to sobie ściąć ten niepotrzebny fragment. I teraz musiałbym to przecisnąć, dlatego przepraszam Was najmocniej, ale Was tutaj na moment wyproszę. I po prostu wsadzę to w imadło i to ścisnę. A to może nawet i lepiej, że tylko jedną część najpierw. Chociaż to nie ma znaczenia. Dobra. I mocno ściskam, żeby mi to chwyciło. Teraz w tym czasie, jak to mi będzie się trzymało, dam kapkę tego kleju jeszcze. Dobra, styknie. Żeby mi starczyło później na resztę okładki. Powinno starczyć. I rozrabiam. Widać? Na dole kadru.
chorobcia. Przepraszam Was najmocniej. Właśnie, będę to nagrywał w pionie, bo nie bardzo mam, a może mam. No dobra, spróbuję to w poziomie nagrać, przecież to na YouTube'a idzie, a to bardziej chodzi o to, żeby widzieć co robię, a nie moją gębę. Więc początek filmu pewnie był w pionie, no sorki. Już czasu nie cofnę. No a właśnie, a jak uda się nam zrobić już ten nóż, no to wtedy, ale to już za jakiś czas będziemy robili już wspólnie, normalnie, tradycyjnie, tak jak na moim kanale, pochwę do tego noża. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo Nesmuk to jest taki dosyć ciekawy rodzaj noża. W ogóle polecam książkę Nesmuk. Jeżeli ktoś się zastanawia, co to w ogóle jest ten Nesmuk, to był taki gościu, pierwszy w zasadzie można powiedzieć w historii taki bushcrafter, podróżnik, tam chyba w latach 1800 coś tam podróżował i był pierwszym takim, że tak powiem, no, człowiekiem, który zaczął o tym pisać. On sobie podróżował, łaził po lasach, biwakował, obozował i zrobił z tego poradnik. Napisał książkę. Bardzo przyjemną, bardzo fajnie się ją czyta i bardzo dużo fajnej wiedzy, jeżeli ktoś lubi jakieś biwaki i tak dalej, no to właśnie bardzo sporo fajnej wiedzy można z tej książki wyciągnąć. Ta książka jest przetłumaczona przez Rufusa ze Starego Wspaniałego Świata i u niego można tę książkę kupić, niesponsorowane, natomiast ponieważ ona już ma ponad 100 lat, no to już nie działają te wszystkie prawo autorskie regulacje i książkę można normalnie sobie wydawać, przetłumaczyć i tak dalej. I właśnie to zrobił Rufus. I polecam bardzo serdecznie taką książkę, bo jest naprawdę ciekawa, przyjemna i fajna. Kurczę, Blade, jakoś albo inaczej. O, zrobię to tak. Bo mam wrażenie, że ten ścisk nie jest tutaj na całej grubości jednolity, więc po prostu tymi G10 to zrobię. No dobra, trzyma się, mam nadzieję, że to się ładnie teraz będzie chciało mi tutaj przyczepić, skleić. No muszę to skleić przytrzymać na kilkanaście minut pewnie. Zresztą zobaczmy na obstrukcji. Aha, stosuj w temperaturze powyżej 10 stopni. No, tu mam powyżej 10 stopni, choć za oknem jest chyba -8, ale tu jest na plusie. Niewiele, bo jest, ale myślę, że spokojnie. Po 12 godzinach ja nie potrzebuję. Czas utwardzania 8 minut. No to 8-10 minut. Myślę, że nam wystarczy do tego, żeby to było na tyle przyklejone, że będziemy mogli coś dalej działać, więc pewnie widzimy się za te 8-10 minut, a wy w tym czasie skoczcie sobie i kupcie sobie, zamówcie sobie książkę Nesmuk, albo sobie gdzieś ściągnijcie, no bo to prawa autorskie wygasły, więc chyba legalnie byłoby to gdzieś ściągnąć, jeżeli po angielsku to nie jest problem, a jak chcecie po polsku to śmiało, bo fajna książka i właśnie i właśnie ten Nesmuk, bo to była to był Amerykanin, z tego co kojarzę, on miał gdzieś tam przez chyba Indian nadaną taką ksywę Nesmuk, coś tam ona znaczyła, nie pamiętam. I właśnie on sobie opracował taki nóż obozowy w takim kształcie, takiego liścia, który był bardzo uniwersalny, bo kroił, ale też czy jakieś smarowanie, czy jakieś cięższe prace, jakieś rozgniatanie, czy inne rzeczy mu to ułatwiały. I stąd właśnie wzięła się nazwa takiej głowni Nesmuk. Można powiedzieć, on ją opracował i wymyślił, bo on wiele rzeczy wymyślił właśnie na potrzeby swojego biwakowania. No i co ja więcej będę gadał? Wiadomo, musimy poczekać aż to zwiąże, aż to wyschnie i widzimy się za czas jakiś. No dobra, ja sobie to już dosłownie przed chwilą zdjąłem. No i jeszcze ten klej jest taki nie do końca
twardy. W międzyczasie przejrzałem sobie materiał, który do tej pory nagrałem i rzeczywiście wygląda na to, że ten film będzie wyjątkowo długi, nawet jak na mój kanał. Nie będę robił dużo cięć, od razu mówię, ale to, co sobie zrobię, to wiecie co? Wezmę sobie troszkę tego papieru ściernego, przeszlifuję sobie tą G10 tutaj od tej strony. Już w zasadzie całą. Później jeszcze raz będę to robił. Tak już przed samym klejeniem do noża. Ale teraz sobie, zwłaszcza te końcówki chcę przeszlifować, bo ja je sobie już teraz przyłapię troszkę na ten klej. Po to, żebym miał już w sumie to połączone tak dosyć symetrycznie, żebym mógł dalej kombinować już z nożem. Dlatego wezmę jeszcze, wykorzystam końcówkę tej epoksydy, którą tu mam. Niestety chyba tutaj w tym pomieszczeniu, w którym jestem, może być, że ta temperatura jest za niska i klej wiąże bardzo wolno. Więc prawdopodobnie będę musiał dać nieco więcej czasu mu, żeby dobrze związał. Albo związał przynajmniej w taki sposób, żebym mógł coś z tym zrobić, bo teraz to wszystko będzie się ruszać i latać. Więc sobie przytwierdzę tak do tej G10. Wezmę sobie jakieś ściski, wykombinuję tutaj, złapię i pójdę, zaniosę to w cieplejsze miejsce, żeby mi to ładnie związało. W ten sposób sobie poradzimy i dopiero wtedy się spotykamy, kiedy już to będzie na tyle dobrze związane, że będę mógł z tego klocka już coś zrobić. Czyli obetniemy tę tutaj niepotrzebną końcówkę drewna, tak żeby samo G10 zostało. Odrysujemy nóż i dalej będziemy działać. Widzimy się za jakiś czas. Mam nadzieję szybki. Chciałbym dzisiaj w zasadzie już to wszystko skończyć, wiecie? W tym jednym dniu. Ale zobaczymy jak wyjdzie. Na razie. Okidoki, to trochę czasu minęło, mam już to sklejone, ale błąd zrobiłem, bo mnie się tutaj te klocki między sobą nieco przesunęły, więc teraz muszę się upewnić, czy przypadkiem to łączenie G10 do G10 w tym momencie, gdzie mi się to przesunęło, nie będzie za małe, ale chyba choroba jasna. Kurczę, no. W momencie, kiedy to skręcałem na ścisku, to mi się trochę przesunęło, nie zauważyłem i o ile tutaj G10 przylega do G10, tak tutaj jest pewne przesunięcie, a ten wspólny fragment, nie wiem czy nie będzie za mały. No dobra, spróbujemy coś z tego wyrzeźbić. Najpierw sobie po prostu chlasnę tutaj kawałek, utnę i zobaczę czy to będzie miało rację bytu, bo tu przy rękojeści tak będę to ścinał tak na takie półkole, więc może jeszcze coś z tego będzie. Natomiast to co zrobię najpierw, to po prostu zwyczajnie utnę i użyję do tego czegoś, czego jeszcze nie używałem, czyli piły japońskiej. Z Lidla. Ostatnio gdzieś tam byłem w Lidlu, patrzę, piła japońska za 30 zł. Nie mam tutaj swojej Tajimy ani Laplandera, więc zobaczymy, czy ta piła się do czegoś nadaje. Od razu będzie test. Może kiedyś ją opochwię, chociaż tak szczerze powiedziawszy, dla siebie może i tak, ale tak na zamówienie, jak ktoś będzie chciał, to jasne, tylko piła kosztuje 3 dychy. Ludzie mają zazwyczaj opór płacić 5 razy tyle, albo jeszcze więcej za pochwę do piły, czy do innego narzędzia, które jest tanie, nie? No, to tak bywa. No ale zobaczymy. Najlepiej jakbym to na płasko dał, ale nie dam tego na płasko, bo po prostu nie wejdzie mi w imadło, więc po prostu jadę tak i zobaczmy, co to nam z tego wyjdzie. Nieźle!
A to jest twarde drewno. Przypominam. Nie jakaś popierdółka. No nie najgorzej jest, bo ten punkt styku jest wystarczająco chyba duży, żeby nam się tu ładnie zmieścił nóż. Także chyba mamy temat uratowany. Uf. No dobrze. Teraz to co zrobię, to właśnie muszę jakoś ten nóż tutaj ułożyć. Chyba że tu zrobię końcówkę, co? Bo i tak będę musiał tutaj dużo dosyć ściąć. To tak zróbmy. Ja jeszcze spróbuję z tej strony to ściąć. I wtedy sobie, mówiłem spontanicznie, 500 razy będę to powtarzał, ale taka jest prawda. Dobra piła, fajna. Nie wiem jak długo wytrzyma ostrze i tak dalej, ale podoba mi się. Dobra, trzyma się ładnie. No i tak sobie to zrobię, że tak sobie to gdzieś upozycjonuję. O. Tak, żebym zahaczył na tą G10 po całości noża. Byłoby głupio, gdyby się to nie udało. Teraz coś do pisania by się przydało. O, jest jakiś ołóweczek malinowy. Robię sobie tutaj taki obrys. O. I to, co bardzo ważne w tym momencie, co w zasadzie jest najistotniejsze, i tutaj niestety mi bardziej jakiś długopis będzie potrzebny, to żeby sobie piny zaznaczyć. Ok, a może nawet i zrobię inaczej, że już do wiertałki podłączę sobie wiertło. Tu mam kupione wiertło do drewna nowe. Nie jest to wiertło jakiejś wysokiej klasy. Zobaczymy, czy podoła do tak twardego drewna. Kiedy się robiłem ten mój nóż, który robiłem, to wiem, że akurat użyłem jakiegoś wiertła bazarowego, takiego beznadziejnego i ono się wyprostowało. Wiertło się, no, ten skręt się wyprostował. Było tak dobre. No dobra, mamy to. Teraz w sumie powinienem to ścisnąć i tak zrobię. Żeby mi to nie zeszło. Aha, no nie. W ten sposób nie, to zrobię to inaczej. Zrobię to najpierw tak. I w sumie to już sobie robię to ręcznie, od razu mówię, więc może być, że nie uda mi się idealnie trzymać odpowiedniego pionu, poziomu i tak dalej, więc ale się udało jako tako. Pin wejdzie. Idzie, musi wejść. Jak mu troszeczkę pomożemy. Ja jeszcze to drewno sobie nieco później rozwiercę. Chodzi o to, żeby ono nie miało bardzo dużo takich naprężeń, więc to na pewno będę musiał zrobić. A teraz to tylko przyłapać. Dobra. W sumie mógłbym już ten pin trochę sobie uciąć i tak zrobię. Sorki, że to jest tak bardzo spontanicznie, ale no za już 500 razy to powtarzałem, że tak właśnie będzie. O. Widać? Widać.
Okej. Mamy. No tak, bo mi ten pin będzie potrzebny, żeby wsadzić dalej rękojeść. Teraz przytwierdzimy sobie to tu. Mocno. I robimy kolejny otwór. Jak najbardziej prosto. I od razu zrobię. Ten drugi jest mniejszy? Nie, też jest. Ten ostatni otwór jest tylko i wyłącznie na sznureczek, na jakąś pętelkę. No dobrze. Z tej strony spróbuję to włożyć. O, ładnie nam weszło. Teraz tylko to utniemy. O, agresywniej przycisnąłem, to poszło ładniutko. Aj, dobra, nieważne. Mamy to. Tak to w tym momencie wygląda. I teraz nóż będę chciał uwolnić z tych pinów, a one niech na razie tutaj sobie tkwią. Ale tylko właśnie, żeby uwolnić z niego nóż. I to samo z tym. Poza tym nożem, który pokazywałem na początku, to jeszcze nigdy nie robiłem noża z okładkami takiego full tanga. Także ja też się teraz tego uczę. Dobra, nóż powinien być już wolny. Jest, bardzo ładnie, podoba mi się. Teraz sobie te wpiny delikatnie jeszcze wbiję, żeby one mi tu nie wypadły. Mam odrysowane już to, co mnie interesuje. I teraz najważniejsza sprawa. Nie mam wyżynarki, ani piły takiej do wycięcia, więc to zgrubnie wytnę sobie tą piłą japońską, lidlowską, a resztę wszystko będę obrabiał pilnikiem, bo nie mam innych narzędzi. Tutaj by się rewelacyjnie sprawdziła, jeżeli ktoś ma to, ma w zasadzie większość roboty ogarniętej, taka szlifierka taśmowa, nie? Bo wtedy sobie przykłada i sobie śmiga. Ja zrobię małe cięcie, żeby te filmy nie były takie półgodzinne pliki i zaraz wracam. No i to mi się tu powinno ładnie trzymać, więc mogę sobie gdzieś tam zrówny kształt nadawać. Nieźle to idzie, naprawdę ta piła daje radę. Oczywiście zostawiam sobie naddatek tego drewna, tak jakieś 2 mm, bo później będę to jeszcze robił pilnikiem i papierami ściennymi. Jest i G10 też się już odczepiło. No to mam taki zgrubny kształt tej rękojeści. Tak to w tym momencie wygląda. Tego łuku ciężko mi będzie zrobić piłą, więc to będę musiał zrobić później jakoś inaczej. Jeszcze końcóweczkę sobie ogarniemy. Jednak piłą chciałbym jak najwięcej zjechać, bo mimo wszystko piłą łatwiej niż pilnikiem przy takim twardym drewnie. No dobrze.
Teraz to, co bym chciał zrobić, jeżeli nóż będzie mi siedział tak, to tutaj jakąś taką ładną chciałbym machnąć jakiś ładny taki, nie wiem, kształcik półokrągły, coś takiego. Coś w tym stylu, nie? Widać, trochę widać. Żebym zostawił sobie troszeczkę tego na przyszłe ostrzenie. No bo jak tu już rękojeść mi od razu się rozpocznie, to tu będę miał ciężej dojść to strzałką i mi się będzie robiła taka buła, więc wolę sobie zrobić troszkę wcześniej. I teraz tylko ładnie to ukryć. No tu bym chciał już naprawdę to w miarę ładnie zrobić, bo to będzie taki już, nazwijmy to, ostateczny kształt, więc chyba zrobię to tak. O, w pionie będzie mi łatwiej. I teraz w zasadzie tą stroną zajmę się tak już w całości. Będę chciał już ją jakby wykończyć całkowicie. Bo w momencie, kiedy wkleimy już nóż, no to już do tego nie dojdziemy łatwo, z żadnymi pilnikami. No dobrze, mamy to. Piłę na razie schowam. Bardzo zadowolony jestem z tej piły. A jeszcze zróbmy jeden mantyk, taki zupełnie poza konkursem. Mam tu kawałek jakiejś sosnowej deseczki. To jest chyba właśnie z czegoś takiego ten pierwszy nóż robiłem. I teraz tą piłę, no czy tam padłuk jest jednak zdecydowanie twardszym drewnem. I teraz tak, raz, dobra, to się nie liczyło. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. 8 machnięć. Debil, znaczy w sensie pozytywnie, no wariat. Ekstra. 30 zł w Lidlu i tam chyba kilka rodzajów. Not sponsored, ale chętnie był sponsorowany przez Lidla, kurde, ale bym miliony zgarnął za taką promocję. Ale by kanał poszedł od razu do góry. Nie no, wtedy to dopiero byłby kanał. Taki właśnie kanał. Taki odpływowy, bo byś się sprzedał. No, wiecie. Ja no na skórach i tych innych no zarabiam, więc no to jest na sprzedaż. To właśnie po to jest. Dobra, teraz szukam jakiegoś pilnika, znalazłem, znaczy taki zdzierak bardziej, ale na razie będzie dobrze. Żeby nadać taki podstawowy kształt. I teraz w zasadzie większość naszej roboty to właśnie będzie takie piłowanie. Ja bym chciał tutaj to, żeby nie było takie bardzo, bardzo mocno kwadratowe, więc sobie tutaj, ale to już pilnikiem, więc pewnie nie uda mi się zrobić idealnie tak, żeby obie te części były identyczne. Nie wadzi mi to. Najpierw spróbuję zrobić tę stronę, żebyście to może widzieli. Niestety imadło nie pozwala mi sobie ustawić tego wygodnie, a jestem praworęczny, to tym bardziej nie jest mi przyjemnie, fajnie, ale dobra, o to mi chodzi. Pokażę, że długo to nie trwało, a zobaczcie, już całkiem ładnie zostało zjechane, nie? Nawet całkiem symetrycznie, więc spoczko. I to jest właśnie fajna rzecz, że mając takiego zdzieraka, który kosztuje kilkanaście pewnie złotych w jakimś pierwszym, lepszym budowlanym, możemy naprawdę nadać fajny kształt
nawet twardemu drewnu. Jeszcze mam trochę papieru ściernego. To mógłbym sobie też taki pojechać, nie? To jest papier 60. Taki właśnie bardzo zgrubny. Tak. Bo już się zastanawiałem, czy ja robię początek noża, czy koniec. Mam nadzieję, że to w kadrze jakoś widać. Przepraszam za to, że nie mam statywu. Planowałem nagrać właśnie ten film, ale przy pakowaniu się nie spakowałem statywu właśnie. Jeszcze to oczywiście później pojadę innymi gradacjami papieru, nie? To na tej 60 nie poprzestanie, bo to wtedy będzie bardzo tak topornie. A chciałbym w miarę to ładnie wypolerować, ale to już na końcu. Wykończeniówka, zwłaszcza, że ten kształt też nie będzie taki. Ja sobie go tutaj też ładnie będę chciał wyprofilować i moim zdaniem ta rękojeść nie będzie za gruba. O, tutaj... O, tu będę musiał jeszcze sporo zjechać. Tu. O, tutaj tym pilnikiem pojechałem mniej niż po drugiej stronie, więc spróbuję to zrobić już na papierze. Nie no, jeszcze wymaga to sporo pracy, więc wracam do zdzieraka troszeczkę. No i tak, to co teraz będziecie widzieli prawdopodobnie, to ja już to puszczę timelapsem, ok? No bo nic nie będę nowego robił. Będę albo zdzierakiem działał tutaj, albo papierami ściernymi. Jak już gdzieś tam będzie się kończyło, no to wtedy wiadomo coś będę mówił, a tak to szkoda zdzierać gęby. No dobra, teraz troszeczkę będę coś innego robił. Wezmę sobie kawałek tego papieru, zrobię sobie z niego taki pasek. Spróbuję go tak urwać w miarę paskowo. O. I sobie teraz już tak troszeczkę będę polerował w ten sposób, żeby nadać temu taki kształt już bardziej, który by mi pasował. A może spróbujmy. Zaproszę Was wyżej. O, teraz widzicie moją japę. O, może tak się bardziej uda. Jakoś zaraz ustawimy tego fona. O. Może nie będzie na tyle wibracji, że ten telefon spadnie. O, teraz powinno być w miarę jako tak. Nie uda mi się tu na pewno zrobić tego idealnie symetrycznie i tego wcale nie szukam. Ale przynajmniej zbliżyć się do tego bym chciał. To nie ma być nóż idealny, to nie ma być nóż na sprzedaż. Ale zobaczymy. Może ktoś zechce go kupić. Może licytację zrobię. Jak wyjdzie fajny nóż i fajna pompa. Ale no nie. Raczej jak robię noże... Nie, jeden nóż kiedyś sprzedałem. Tak, zrobiłem kiedyś taki mały nożyk. Wrzucę Wam za moment zdjęcie. Gdzieś tutaj albo się już pojawiło na ekranie. Mały taki koziczek fajny. I zrobiłem do niego pochewkę i powiem Wam, że udało się go nawet sprzedać. Co wtedy dało mi niezłą satysfakcję. No i też bądź co bądź boost finansowy. Chociaż to nie wiem za ile, niecałe 200 poszedł, więc to też nie jakieś nie wiadomo jakie koszty. Nie, więcej chyba poszedł z pochewką, 280 chyba. Jakoś tak. Ale byłoby w ogóle rewelacyjnie, gdyby ten film oglądał ktoś, kto ten nóż kupił. W ogóle byłoby super. I powiedział, czy się sprawuje, że się rozleciał po tygodniu, bo to też i tak może być. Chociaż to był taki malutki koziczek. Chyba 70 mm miał ostrze. No dobra.
Ja jestem całkiem usatysfakcjonowany z tego, jaki tu udało mi się zdobyć kształt. Teraz wezmę sobie nieco innego papieru, kawałeczek. Tego pewnie nie widzicie na kadrze, ale o. To będzie 240, czyli już papier taki nieco grubszy. O. I teraz sobie troszeczkę to tak wypoleruję tym papierem. Okej, i na końcu damy papier 800. To jest papier wodny, ale trudno, nie użyję go z wodą. Użyję go na sucho. Zresztą takiego papieru używam do skóry też, kiedy poleruję krawędzie. I też używam na sucho. I sobie ładnie radzi. Ja przypuszczam, że taki pan Nesmuk, jak sobie ten swój nóż zrobił, no to nie robił go tak, że on był taki wymuskany, wytentygowany na maksa. Pewnie nie, bo to miał być nóż użytkowy, tak? Który miał być tyrany i to tyrany naprawdę porządnie. Mamy to. Moim zdaniem, na tyle, na ile ręcznie to udało mi się zrobić, to symetria jest zachowana jako tako. Wiadomo, może jeszcze być tak, że jak tu obsadzimy nóż, który ten kawałek drewna jest trochę szerszy niż nóż, celowo, bo łatwiej jest zeszlifować drewno niż jakby metal wystawał i teraz metal szlifować. Chociaż tu akurat mam czym, bo mam... Znowu Parkside. Teściu ma akurat taką szlifierę, ale do drewna ona się nie nadaje absolutnie, bo pali drewno. Ale tak będzie w miarę dobrze. Teraz to, co ja sobie zrobię, to już będę nadawał tej mojej rękojeści kształt taki, jaki bym chciał. Czyli teraz będzie bardzo dużo piłowania tym pilnikiem. Tak, żebym tutaj sobie te wszystkie nierówności zdarł. Mam, widzę tą linię, więc jedziemy. Ale szybko poszło. Aż jestem zdziwiony. Super. Patrzcie, wygląda to na ten moment na razie tak. I jestem z tego bardzo zadowolony, jak to poszło. Naprawdę dobrze. I myślę, że teraz spokojnie mógłbym powoli już myśleć nad obsadzeniem noża, czyli mała eksmisja dla Was. O, teraz sobie wyjmę te piny zupełnie. A, w sumie to źle to robię. Powinienem to zrobić inaczej. Raczej bardziej tak. Zanim jednak te piny sobie wyjmę, to rozwiecę sobie trochę te otwory jeszcze, bo nie mam tutaj przecież już żadnego drewna, więc otwór na pewno będę chciał rozwiercić na co? Co tu z tyłu będzie? Pętelka. Znaczy tylko samo wejście do... Znaczy tylko na... No, dobra, moment. Ajajajajajaj. O. Coś takiego. Nie wyszło mi to za pięknie. Tylko w lot chciałbym sobie troszeczkę rozwiercić.
O, wiem co ja zrobię. Głupią, idiotyczną rzecz. Zmienię sobie wiertło. Jestem amatorem, mówiłem, więc nie na wszystkim się znam, a na wielu rzeczach się nie znam wcale. Ale jakbym znalazł kawałek takiego okrągłego pilnika, to byłoby łatwiej. A jeśli nie znajdę, to wezmę po prostu wiertło, które niekoniecznie jest wiertłem to jest akurat do betonu, do drewna, ale mi to w niczym nie przeszkodzi, tylko żeby sobie delikatnie zrobić taki nawiert. I wyszedł ładny. Taki jak chciałem całkiem. I ten sobie też poprawię. Wiecie, jak coś jest głupie, a działa, to no dobra. Nie będzie idealnie. Być nie musi. Aha. Natomiast to, co na pewno zrobię, to jeszcze raz założę wiertło do drewna. Walę sobie tego pina. Aha, brawo. I troszeczkę tutaj sobie tylko zjedz. Dosłownie tak, żeby pin wchodził w miarę swobodnie. O, żeby on miał tu miejsce, żeby mógł go zalać klej. I żeby, kiedy nóż będzie pracował, to żeby tu nie było wszystko naprężone tak na maksa, bo pęknie. Tak właśnie, dokładnie, jak pękło mi w tym moim pierwotnym nożu. Spójrzcie. Gdzie to jest? Tutaj, nie? O, tutaj. Zrobiłem idealnie na ścisk. Bez żadnego praktycznie kleju chyba nawet. No i pękło. Wiadomo, to jakaś tam miękka sosna. A tu mamy jednak drzewo znacznie porządniejsze. Ale to jest jednak tylko drewno. Tak się nauczyłem, przynajmniej tak na swoim jakimś filmie mówił Trolski. Przypuszczam, że bardziej się na tym zna niż ja. Tak przypuszczam raczej. Więc kogoś z doświadczeniem warto posłuchać niekiedy. No i ty. No i i tak, o. Teraz czy mi tutaj ten pin wejdzie? Ma troszkę luzu, dobrze. Tak jak mówię, to jest nóż amatorski, on nie będzie idealny. Mamy nasze drewienko. Teraz to, co musimy zrobić, to je rozłupać. W sensie... a tutaj brzydko mi się rozwieciło, ale to jest pikuś. Ja sobie to tam jeszcze... Zresztą tu będzie jeszcze szlifowane dosyć mocno. Teraz chciałbym to jakoś teraz uwolnić. A być może za mocno to skleiłem. Nie, tu widzę, że jest szczelina, w którą można się gdzieś wbić. O, pomiędzy G10. I wyszło to tak w środku. Całkiem okej. Przepraszam. No i to będzie tak. Zobaczcie, tutaj dosyć dużo mi wystaje tego, więc jeszcze będziemy musieli tego noża nieco troszeczkę przypiłować. Ojej, ale mi w płucka poszło. Założymy sobie tego pina na nóż. O. I zobaczymy po spasowaniu, jak to nam się będzie na ten moment prezencić.
Tak to wstępnie wygląda. Jest źle? Moim zdaniem wcale nie. Tu jeszcze będzie bardzo dużo do zjechania. Widzicie, nie? Jak wiele. Tu mi trochę wystaje metal, więc to będę musiał niestety po metalu pojechać. Na szczęście mam tą świereczkę, więc sobie poradzimy, ale raczej wszędzie jest w miarę naprawdę przyjemnie i znośnie, więc spoko. Myślę, że kolejny etap, który już moglibyśmy przyjąć, to właśnie sklejenie wszystkiego tak już na stałe, wrzucenie to w ściski, odczekanie jakiegoś tam czasu i wtedy już na samym końcu będziemy działać ze szlifowaniem. No bo teraz nie będę szlifował, kiedy te piny mi tutaj jeszcze wystają bardzo dużo. Ty spoko. Ja jestem na razie wstępnie zadowolony. Będzie fajny nóż. Dobra, to teraz mieszać beton. Zadowolony jestem. Naprawdę powiem wam, że fajnie to idzie. Co teraz będę chciał zrobić? Teraz składę sobie papier. Może dajmy nieco delikatniejszy. 150 damy, co? Biorę sobie moją układeczkę. Ała! Ześliznęło mi się. Ała, sobie pojechałem. I teraz sobie troszeczkę ją wyprostuję. I zmatowię. Tu jeszcze zostały kawałki starego kleju, więc chciałbym to wszystko wywalić. No dobrze. Jest zrobione. To szczerze nie wiem, muszę zobaczyć. Czyste i odtłuszczone. Właśnie, odtłuszczenie. Czym ja to odtłuszczę? Czy tutaj coś takiego jest? Tutaj są same tłuste rzeczy. Jakaś benzyna ekstrakcyjna by się pewnie przydała. Teraz pytanie, czy zmatowić nóż. Moim zdaniem on już jest tutaj dosyć mocno matowy. Choć może troszeczkę by mu nie zaszkodziło, tak żeby go tutaj pojechać, żeby się też upewnić, że on jest prosty. Tak, powinienem zabezpieczyć ostrze, wiem. Trochę tej zgorzeli usunąłem. Wygląda to tak. No i musi być tak. Inaczej nie będzie, tylko muszę teraz to odpuścić. Ja poszukam jakiegoś specyfiku i niedługo do Was wracam. No dobra, no to odtłuszczamy, wiecie czym? Nie zgadniecie? Perfumami. Ponieważ perfumy to jest moja druga pasja, zaraz po skórze i tych takich około warsztatowych rzeczy, więc trochę perfum mi się w życiu nazbierało. I to jest ostatni mój nabytek. Youp Homme Wild. To jest flanker tego z podstawowego Youpa Homme, który jest bardzo słodki, bardzo taki mocny i nie każdy go lubi. A ten kiedyś dawno temu go kupiłem na dobrej promce, ale kumpel mnie tak męczył, że mu go odsprzedałem. No a później wiadomo, w normalnej cenie nie kupię, jeżeli gdzieś tam kiedyś kupiłem za połowę ceny. Ostatnio w Rossmanie była promka i kupiłem. I są fajne, słodziutkie, takie lekko waniliowe, trochę kokosowe. Fajna rzecz. Nie jest absolutnie nic nie wiadomo jak bardzo dystyngowanego i wręcz przeciwnie, jest to dosyć prymitywny zapach. Bardzo prosty, ale bardzo satysfakcjonujący. I po co w ogóle o nim gadam? No to jest alkohol. Nie mam żadnej benzyny ekstrakcyjnej, niczego takiego, czym mógłbym odtłuścić, więc po prostu użyję go do odtłuszczenia. Tyle. Cała filozofia, więc obficie spryskam. Przy okazji będzie tutaj pachniało. I tą ścierką sobie to przetrę. No nie mam innego pomysłu. Nie wiem, czy to zadziała.
Ale co mi tam? O nie. Wycieram. I to samo zrobię z nożem. Akurat teraz na wyjazd do teścia wziąłem tego jupa, więc to przy sobie mam. Niczego tańszego nie mam, czego mi nie jest szkoda. A to tam chyba 56 zł za 125 ml, to w zasadzie na pół życia starczy, także... A gdyby ktoś pytał, jaki jest twój ulubiony zapach, to nie mam chyba ulubionego takiego, no bo to jest bardzo szeroki świat. Natomiast jakiś czas temu, gdyby ktoś mnie zapytał, jakbym miał mieć jeden zapach, jeden jedyny do końca życia, to byłby to niestety wycofany już Azaro Visit. O. Też nie jest to nie wiadomo jak bardzo skomplikowany czy dystyngowany zapach, ale jest super. Dobra. Teraz co ja robię? Teraz muszę klej przygotować. Teraz będzie taki dosyć ważny moment. I tak samo jeszcze przecież powinienem odtłuścić te piny nasze. Ale druciarstwo, co? Okropne. Ale co to tam? Tu niestety w tym warsztacie u mojego teścia jest tak, że zgodnie ze starą szkołą wszystkie narzędzia i wszystko jest moczone w oleju silnikowym. Bo to ponoć sprawia, że nie zewieje, co jest w sumie taką chyba średnią prawdą, bo w oleju silnikowym zużytym jest bardzo dużo siarki, która chyba źle wpływa, ale absolutnie się nie znam, więc nie będę więcej się na ten temat wypowiadał. W każdym razie tu jest bardzo tłusto, tu jest bardzo nieodtłuszczone, że tak powiem, środowisko, dlatego to jest dosyć istotny element. No i teraz to, w zasadzie już teraz muszę wymieszać chyba ten klej do końca, całkowicie. Wiem, czego jeszcze nie zrobiłem. Dobra, zanim zacznę mieszać, muszę zabezpieczyć ostrze taśmą. No dobra, niestety taśmę, którą tutaj mam, to jest po prostu jakiś dramat i nieporozumienie. Ale dobra, jako tako udało mi się to skleić, więc teraz mogę uwolnić te piny. I odłożyć je w jakieś suche miejsce. O, nóż mam zabezpieczony tutaj, więc nie powinien się jakoś mocno utytłać. Aha, to oczywiście będzie trzeba to jeszcze raz przeczyścić. No i teraz jedziemy z klejem. Chyba już mogę go wykorzystać do cna. Aha, zastygł. Nie. Okej, i smarujemy równomiernie i grubo. Tu się nie patyczkuje. Chcę, żeby tego kleju było tutaj hojnie. Mam już go rozrobionego, więc totalnie mi jest nie szkoda wykorzystać nawet go w całości. Nie wiem, czy to w kadrze widać. Niestety nie widzę, bo jestem nieco zajęty. Ok. Przyciskam. Piny wbijam nieco głębiej. Ok, mam to. I ściskam. Teraz biorę drugą warstwę kleju. Nałożę ją sobie już tutaj na stal. Oblepię te piny. Dużo syfu się tutaj robi. Ale nie bardzo się przejmuję, bo przecież będziemy całość jeszcze szlifować. Praktycznie z każdej strony, więc to wszystkie pozostałości tego kleju, nawet takiego, który gdzieś tam się wysączy, usuniemy. Obklejam też tym epoksydą
mosiąc piny, żeby były w pełni sklejone, żeby to już po ściągnięciu nic nam się brzydkiego nie robiło. Tu dałem bardzo dużą warstwę, więc może nawet za dużą. No i nasze drewno. Ja sobie jeszcze zrobię taki myk, że sobie do tych otworów tutaj wrzucę trochę kleju, żeby się upewnić, że na pewno nie będzie mi tu w tych otworach brakowało wiązania. No i co? Ciosem karata to wszystko zaraz połączę. O! Pęcło mi trochę, ale trochę mi drewna, ale gała. No, źle pin wsadziłem i mi wyrżnęło nieco. Tutaj nie wiem, czy widać taką bruzdę. I szczerze powiedziawszy, nie bardzo się tym teraz będę przejmował. Z bardzo prostego względu, że to i tak będzie szlifowane. Ale no to mój błąd. Za bardzo na siłę chciałem. Okej, mamy to. Teraz idę to wrzucę w ścisk i poczekam z godzinę, może dwie, żeby mi to ładnie związało. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tylko sobie to mocno przycisnę najpierw imadłem. O, żeby mi cały ta żywica, żeby mi ładnie to wszystko oblepiła. Podobnie zrobię na środku. I ja już sobie jej troszeczkę tutaj usunę, bo jej nie potrzebuję tu tego nadmiaru. Podobnie tu stąd. Trochę mi się usypił, ale i tak będę to jeszcze ręcznie polerował, trudno. Tak to jest, jak się uczymy w locie. Budujemy samolot lecąc. No i mamy to, panowie i panie oraz panewki. Trochę zasyfiłem sobie paluchy. No właśnie, kolejna sprawa. Nie przygotowałem sobie za bardzo rzeczy do czyszczenia na bieżąco rąk. I to też jest kolejny błąd. Nie jestem u siebie, jestem, że tak powiem, na obcym terenie, więc łatwo uwalić sobie ręce, a później przenieść na przykład krople kleju na ostrze, nie? Nic, czego później nie da się wyczyścić, czy w jakiś sposób ogarnąć, no ale jednak. Idę to wrzucam w ścisk, żeby to mi się nie rozlazło i widzimy się, jak już to wyschnie. No przypuszczam, że z godzinkę muszę temu dać. Siemka, już troszeczkę to się ogarnęło, więc ściskamy, znaczy zacisk trzeba rozplątać i wyciągnąć z niego nóż i będziemy już w zasadzie robili ostateczną obróbkę. Całkiem nieźle to wygląda. Na razie brzydko, ale ponad to, jak to wygląda teraz, trzeba widzieć, jak to będzie wyglądało później i będzie wyglądać moim zdaniem całkiem zacnie. Co musimy teraz zrobić? No te piny pościnać, no i ostateczne szlifowanie. Niestety trochę tu będzie ciemno, bo już za oknem słońce dawno temu zaszło, ale trudno. Mamy już nóż, który w zasadzie można już chwytać. Gruba jest ta rękojeść, dlatego nie bardzo przejmuję się tym, że mi tu odprysnęło. Zrobiłem głupi błąd, bo w momencie, kiedy nabijałem to na ten trzpień, to on zahaczył nieco, no bo tu był tak ścięty i po prostu ja to tłukłem jak idiota i no odprysnęło, ale to jest w takim miejscu, że ja sobie to fajnie spiłuję i nie będzie z tym żadnego problemu. To, co muszę zrobić na pewno, to tutaj to wypiłować drewno, tak żeby dojść już do metalu, więc zrobię to od razu.
Te przekładki G10 w zasadzie nie będą za bardzo chyba w ogóle widoczne. No trudno. One są bardzo cienkie. Szczerze, jak je zamawiałem, myślałem, że one będą takie 2-3 mm. Wtedy byłyby bardziej widoczne. A tak to one... No może coś będzie widać w nich. A może nie. Tu jest ok. Teraz damy sobie troszkę innej gradacji. No dobrze, mamy to wstępnie zrobione. Tu natomiast będzie nieco innej historii i tu troszeczkę muszę zjechać tego metalu, więc z oddali może będzie widać, jak to robię na szlifierce. Czy ona jest podłączona? No dobra, maszyna się już wyłącza. Zrobiłem to tak, że zdałem nieco tego metalu tutaj, więc no, nie będę miał idealnie takiego kształtu, jaki był pierwotnie. Głupi błąd, bo źle to skleiłem. Nie skleiłem to w ten sposób, że mi trochę wystawało. Znaczy ściąłem to później tak, że mi trochę to wystawało. No trudno. Im bardziej precyzyjnie coś dotniesz, tym później masz mniej szlifowania. To samo w skórze. Teraz jedziemy już ze szlifowaniem takim bardziejszym, a zrobiłem jednak na Parkside'zie. Na początku chciałem na Parkside'zie, a nie był podłączony, więc na tej drugiej, ale na tej drugiej nie mam żadnej osłony, a tu nie mam nigdzie osłony oczu. Więc no, oczy się przydadzą, dlatego robiłem na Parkside'zie, który taką osłonę miał. Zadałem sobie trud, żeby go podłączyć, choć bardzo mi się nie chciało. Można powiedzieć, że już mam ten element zrobiony. Teraz to, co muszę zrobić, to mam jeszcze takie miejsca, jak tutaj, gdzie muszę też pilnikiem już dojechać, co też będziemy czynili. Jadę znowu na Parkside'a, bo tutaj na samym środku jest trochę drewna i epoksyny. Muszę to jednak zjechać do zera, bo później będzie mi to ciężko doszlifować. Także runda druga niestety, no. No dobrze, uwalniamy noża, który ma już w zasadzie kształt rękojeści zadany. Wygląda to tak. I mamy już dziada. Jest zdecydowanie za gruby. Spokojnie trzeba go będzie zjechać dosyć mocno. I zastanawiam się, jak to zrobić. Wiecie co? Chyba inaczej to zrobię, bo się zajadę po prostu. Będę to 100 lat piłował. Ja to zrobię z zierakiem jednak, mimo wszystko. Tam, gdzie jest drewno, odchudzę dobre kilka milimetrów, a później piny pojadę już na szlifierce i wtedy resztkę zrobię papierem, bo po prostu idzie się wykończyć. Wiecie, jak to robię? Robię takimi partiami, żebym wiedział, na ile się gdzieś tam wyrżnąłem i że rzeczywiście gdzieś tam tego materiału trochę zjeżdżam. Teraz zrobię to tu, a później to będę wyrównywał do poziomu tych poprzednich i tak dalej. I może dzięki temu łatwiej mi troszkę będzie. No dobrze. Wstępnie mam taki kształt. Ja sobie resztę zrobię na szlifierce. Tutaj sobie to wygładzę i później zrobię drugą stroną dokładnie tak samo. Bez sensu to nagrywać. Telefon się rozładowuje. Ja tutaj to nic nowego nie wniesie, więc jak już to będę miał zrobione, wtedy wracam.
No dobra, to w zasadzie można powiedzieć, że ten etap mam zakończony. Mam już kształt. Nie wyszedł mi idealnie symetryczny. Nie wszędzie jest jeszcze tutaj sporo z takich nierówności, jakieś takie buły. Tutaj przy tym mi też nie wyszło super idealnie. I nie wyjdzie. Troszeczkę się pokusiłem, żeby na tej szlifierce jeszcze to drewno podpiłować i to był głupi pomysł. Przyspieszył robotę, ale gorsza widoczność jest, więc łatwo błąd i ten błąd popełniłem. Więc tam troszeczkę gdzieś bardziej mi wyjechało, aczkolwiek nie na tyle, żebym teraz, nie wiem, płakał. Więc jeszcze jakieś tam zgrunte szlify porobię. Takie, żeby już przygotować sobie pod takie na dobrą sprawę już ostatnie polerowanka. Czyli już papier ścienny w zasadzie głównie. Już ten zdzierak nie będzie mi raczej potrzebny. I teraz co? Biorę sobie tą 60 papier ścienny. Gdzieś miałem osłonę na to ostrze. Tu jest. Wrzucę sobie w madełko i będziemy już jechać tą rękojeść do końca. I tak będę sobie to jechał do końca. Widzimy się już na prawie samej końcówce, bo dalej to już wiecie, jak to idzie, nie? Także tego. No dobra. Największy problem jest to, że tutaj na grzbiecie mam takie, no są wyraźne rysy po tym zdzieraku. I pewnie jakbym tutaj jeszcze posiedział z godzinę i piłował papierami ściernymi różnymi, to bym to zrobił na blask. Ale wiecie, nie zależy mi na tym. Absolutnie mi na tym nie zależy. Zwłaszcza, że nóż tutaj, no ma tą zgorzel. Tu wszystko jest gładziutko, przyjemnie dla ręki, więc spoko. Jedyne, co będę musiał za chwilę zrobić, to tym się zająć, bo tutaj mi trochę wyszło tej oksydy. No, oksydy, co ja gadam. Epoksydy. Więc muszę usunąć tą taśmę stąd. No i zadbać o tę wykończeniówkę. I mamy w zasadzie praktycznie gotowy. Ja jeszcze sobie na 800 papierze całość pojechałem, więc dla ręki jest teraz bardzo, bardzo przyjemne. Chorobka i w sumie nie wiem, czy to jest epoksyda, czy to pozostałości taśmy. No, pozostałości taśmy ewidentnie. O, coś wyłaś. No, niechlujnie to zrobiłem. Drogie dzieci, lekcja na dziś róbcie chlujnie, bo się narobicie później. I zostanie wam tutaj w kancie kawał taśmy i żywicy. Czy tam kleju, czy innego lepiszcza. A później będziecie sobie musiały to wydłubywać. Krzywdę zrobić sobie można jeszcze łatwo. No tak. Jeszcze sobie nóż porysujecie. No to prawda. I stępicie ostrze wicusia. A to się naostrzy, to nie problem. Dobra. Resztę zrobimy papierami ściernymi. Bo nie bardzo się będę przejmował tą tutaj tym nożem, w sensie tą jego zgorzelą i tak dalej, że ją usunę. Wali mnie to kompletnie. To nie ma być nóż, który będzie piękny. Ale sobie włożę go tu. Ciekawe, ile ten film ostatecznie będzie trwał. Ile zdecyduje się tego materiału tutaj dać. Bo dużo tego materiału to jest takie powtarzanie się, takie w kółko robienie tego samego. Tylko to, że gadam głupoty. Ale czy te głupoty moje to są w ogóle atrakcyjne do słuchania? Śmiem wątpić. I zaczyna być czyste. Bo na tym mi teraz troszkę zależy, żeby to podczyścić.
Bo są tutaj takie miejsca, gdzie jeszcze mam brudną epoksydę. I gdzie jej mam w ogóle dużą warstwę. No, pewnie nie z każdej części mi się uda to zdjąć i wyczyścić do końca, ale tak jak mówię, to ma być nóż w zasadzie użytkowy do tyrania. Robię to tą papierem 800. Poleruję jeszcze troszkę piny mosiężne, ale to chyba najpierw jednak czymś grubszym muszę zrobić, bo one są dosyć mocno porysowane. I o ile owszem, nie zależy mi, żeby ten nóż był jakiś w ogóle tak, no jakąś podstawę chciałbym zachować wykończenia, więc jeśli damy radę w miarę te piny tutaj podszlifować, to chętnie to zrobię. Można sobie użyć pinu ozdobnego jakimś wzorkiem. Też myślę, fajnie by to wyglądało. Właśnie często w nożach jest to... Tutaj mam nierówność. Jest to stosowane. Tak, wiem. Niebezpiecznie trzymam nóż. Koniec panewki i panowie. Tak wygląda nóż. Aha. Jeszcze jedna rzecz. Ja się tak zastanawiam. A tu ten. A idź. Żywicą mi tutaj, że tak powiem, wszystko zarosło. To nie jest problem. Absolutnie żaden. Ja sobie to mogę... Co jest? Bo to jest ten otwór na sznureczek, nie? On mi się zalał żywicą. Poszło i mamy na sznureczek. I teraz właśnie to będzie dobry moment, żeby wziąć tamto wiertło duże, którego wcześniej używałem. Teraz wezmę inne. Czasem używajcie wiertło do metalu. O! I na wierce tutaj aha, trochę mi odprysło. Drewno. Chyba za dużą. Oj. I to jest to. Spartolić na sam koniec. Bo chciałem szybko. No dobrze. Wezmę sobie taką śrubeczkę i po prostu nałożę na nią papier ścierny. O. I spróbuję to podpolerować. A tutaj mogłem użyć dużo mniejszego wiertła, a później nieco większego i tak stopniowo, ale pośpiech. I przez to takim dużym wiertłem zrobiłem wyrwę w drewnie. No. Czyli już wiecie, czego nie robić i gdzie nie spieszyć się. Czyli to też jakaś tam plus dodatni tego filmu. Za bardzo rozwierciłem. Kurczę, kiepsko to wyszło tutaj. Zobaczcie. Brzydko, a tu jeszcze gorzej, bo tu już nawet dochodzi do metalu, nie? Za bardzo rozwierciłem to, ale gałgan, no. To już mniej fajne. Tu już pospieszyłem się jak dureń. Wiadomo, jak tu wejdzie jakiś tam kawałek jakiejś skórki czy rzemyczek, to nie będzie tego widać, ale no tu też i wyrwę w drewnie zrobiłem. No co za gamoń.
lekcja na dziś. Nie spiesz się, idioto. Bo kupę roboty zniweczysz. Powinienem to zrobić. Otwory są na 6. Powinienem to zrobić 8. Później 10. Delikatnie, powolutku, bez pośpiechu. Nie! Przywaliłem chyba od razu. Nie, to była 10 albo 12. No i tak. I jest. Trudno się mówi. Teraz, moi drodzy, idę po olej. Ja sobie to obczyszczę. Jakoś tam tutaj tego. No, umyję sobie ręce, obczyszczę sobie ten nóż, żeby go delikatnie tutaj odpylić i wracam do Was na olejowanie. No i wygląda to tak. Już pojadę z ręki. Na razie jeszcze przed olejem. Tu mi wyszła taka, no brzydal taki, no zły jestem na siebie, jak, no strasznie. Tak wygląda to tu. Tutaj też nie wyszło mi idealnie. No taka pierdoła. A wiecie co jest najlepsze? Że obok leżał okrągły pilnik. I takim okrągłym pilnikiem mogłem sobie delikatnie rancik tych dziureczek sfazować. I byłby naprawdę luks. Zostały mi jakieś drobne ryski. Trudno, już mi się nie chce. Natomiast to, co mi się chce i to, co zrobię na pewno, to zastosuję olej. Tylko ustawię kamerę, tak żebyście i Wy to widzieli, bo to jest podobnie jak ze skórą. Mega fajna i mega przyjemna część. Tylko spróbuję to ustawić tak, żeby... O, jest ok. Widać. No i mam taki olejek. Teraz go tylko otworzyć. No i myk na palucha. To jest specjalny olejek kupiony od razu z tym drewnem, który konserwuje, odżywia drewno, nadaje mu blasku, zabezpiecza i tak dalej. I dzięki niemu wszystko będzie ładne i cacy. Na tyle, na ile może być ładny nóż zrobiony przeze mnie. Posmaruję jeszcze obficie. Mam go dużo, no taka buteleczka, ale no to na ile to wystarczy, panie? Na 70 takich noży spokojnie. O. Zaraz pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Ładnego koloru to nabrało. Wypadałoby tu jeszcze podszlifować tu i tam, ale tak jak mówię, już mi się nie chce, wystarczy. To jest nóż typowo roboczy. On nie ma być piękny. No przede wszystkim ma być mój. I ma stanowić inspirację dla kogoś, kto ma ochotę, chęć poświęcić na to nieco więcej czasu. Znaczy tak, ja bym sobie go jeszcze zrobił i może sobie go jeszcze zrobię, ale to już nie kiedy nagrywkę robię. Tak to wygląda. Ale ta bruzda mnie wkurza. Mogłem to zostawić zupełnie, no. I taki brzydal wyszedł. No nie. 8, delikatnie sfazować, delikatnie. Tylko, nawet w sumie na odwrotnym biegu, na wiertarce, nawet na odwrotnym biegu, tylko żeby to delikatnie sfazować. No i tyle. I teraz ja go sobie tutaj zostawiam, znaczy biorę go do domu. Końcówkę nagrywam jeszcze raz, bo mi się niechcący przestało nagrywać. I tak wygląda już nóż po wyjęciu. Czy jest ładny? Jest mój. Czy jest wygodny? Tak, dobrze leży w łapie. Pomimo tego, że używałem dosyć prymitywnych narzędzi, to całkiem ładnie udało mi się wyprowadzić tę rękojeść tak, żeby była ona wygodna i całkiem nieźle ona trzyma się w ręku. Teraz jest ślisko, bo dopiero co był posmarowany olejem. Jeszcze jest kilka takich niedoróbek, na przykład tutaj, które mogłyby wymagać pewnego podszlifowania.
Zastanowię się, czy mi się chce. Generalnie podoba mi się taka jego surowość, taka jego siermiężność. Być może ten film będzie dla kogoś inspiracją. Mam nadzieję. Kolejny film, który pojawi się na kanale, to już będzie pochwienie tego, otóż Rozbójnika. Jeszcze Nesmuka nigdy nie pochwiłem, więc to będzie fajna okazja, żeby to zrobić. No i co? Bardzo Wam dziękuję, że ze mną tutaj posiedzieliście, obejrzeliście. Bardzo, bardzo z przyjemnością poczytam komentarze, jeżeli ten film wniósł coś w Wasze życie, może Was zainspirował, a może stwierdziliście, wiesz co, zostań przy skórze, bo śmiech i wstyd przynosisz. Może tak być. Tak jak mówiłem na początku, jestem kompletnym amatorem i kompletnie robię wszystko tak mniej więcej jak mi się wydaje, więc błędów popełniłem tutaj dużo, ale nóż jest, działa, jest i można go używać, tak? Więc nie musi być idealne, moim zdaniem, żeby było spoko. No i tyle. Jeszcze raz serdeczne podziękowania i na razie.